Cześć, witam Was na 54. IT Academy JLabs. Zaraz oddaję głos Krzyśkowi. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań. Też zapraszam Was na Pizzę Networking, które odbędzie się później w holu. Jeśli będziecie zainteresowani też naszymi poprzednimi edycjami IT Academy, to zapraszam Was na nasz kanał YouTube. Jeśli pojawią się też jakieś pytania w ogóle dotyczące naszej IT Academy czy JLabs, to zapraszam do mnie. Po wykładzie będę przy stoisku. Oddaję głos do studia. Cześć. Jak już było powiedziane, ja się nazywam Krzysiek Mędrela i przyjechałem tutaj specjalnie dla Ciebie z dalekiego Krakowa. No dobra, żarty na bok. Mam kilka pytań do Ciebie. Pierwsze pytanie jest takie, czy już pracujesz w IT, w BI-u, w analityce? Jeśli tak, to ręka do góry. Kto pracuje? Okej, trochę osób pracuje. To teraz pytanie takie, czy u Ciebie w pracy wdrożono jakieś dedykowane rozwiązanie machine learning? Ręka do góry. Jest jedna osoba, ok. A u kogo, czy u Ciebie próbowano wdrożyć takie rozwiązanie? Ręka do góry, jeśli na tak. Ok. A czy u Ciebie w pracy w ogóle rozważano zastosowanie machine learning? Jeśli tak, to ręka do góry. Ok, trochę więcej osób. A kto w ogóle chciałby stosować u siebie w pracy machine learning? Ręka do góry. Kto na tak? Ok, widzę całkiem sporo osób. No i właśnie to jest cała prawda o machine learningu, że temat jest bardzo gorący, jest bardzo wałkowany. Podaje się mnóstwo zastosowań tego machine learning. Każdy się chwali, że niby stosuje, ale jakby dopytać, kto konkretnie i w jakim celu, to okazuje się, że praktycznych zastosowań jest brak. I teraz dlaczego tak jest? Skąd taki rozdźwięk między tym, o czym czytamy, a rzeczywistością? Dlaczego jedno ma się nijak do drugiego? Właśnie na te pytania poznasz odpowiedź w ciągu najbliższych 75 minut. I uporządkowałem to w 5 punktów. W 5 prostych do zapamiętania punktów, stąd właśnie 5 wyzwań w praktycznym zastosowaniu machine learning w biznesie. Albo inaczej mówiąc, 5 powodów, dla których tak rzadko się stosuje machine learning. Tak więc plan na najbliższe 75 minut to jest te 5 punktów. Ale uwaga, ja dzisiaj żaden z tych punktów nie dotyczy technologii. Tak więc ja dzisiaj nie będę mówić nic o technologii. Nie będzie żadnego slajdu z kodem źródłowym. Smuteczek. Natomiast, no właśnie, dlaczego właściwie tak zrobiłem? Dlaczego podjąłem taką decyzję? Z bardzo prostego powodu. Mianowicie te wyzwania technologiczne są już są bardzo dobrze omówione. Jest na ten temat mnóstwo prelekcji, mnóstwo materiałów w internecie. W związku z tym, ja przychodząc z kolejną taką prelekcją, nie wniósłbym tak naprawdę zbyt wiele nowych rzeczy i po prostu powtarzałbym to, co już jest dobrze zadresowane. Ale jest pewien obszar, który nie jest tak dobrze zadresowany, który jest bardzo często pomijany. I to są właśnie pewne wyzwania, nazwijmy to biznesowe. I tak, ja wiem, że to może nie jest tak ciekawe, jak właśnie wyzwania technologiczne, no bo my jesteśmy specjalistami technicznymi, tak? Czyli my się interesujemy rozwiązywaniem problemów technicznych, a nie jakąś polityką, jakimś biznesem i tak dalej. Ale mimo tego jestem przekonany, że to będzie coś, co będzie dla Ciebie bardzo wartościowe. Bardzo wartościowe, dlatego że ta prelekcja otwiera trochę oczy, bo ona zawiera pewne rzeczy, o które ja sam chciałbym dowiedzieć się kilka lat temu, kiedy byłem w miarę dobrym specjalistą, ale nie ogarniałem za bardzo trochę życia. Nie ogarniałem, jak działa firma, dlaczego firma działa tak, jak działa, dlaczego system jest taki, jaki jest. Dlaczego nie jest taki, jaki ja bym chciał, żeby był. Czyli dlaczego świat nie jest taki, jaki chcę. I mówię o tym dlatego, bo szkoląc po prostu widzę wśród wielu specjalistów i młodszych i starszych dużo takiej frustracji wynikającej z tego, no właśnie, że nie rozumieją, że nie wszyscy myślą tak jak specjaliści, że te osoby decyzyjne, biznes czy management, one myślą w zupełnie inny sposób, innymi kategoriami. Podejmują decyzje w zupełnie inny sposób. I dlatego jestem przekonany, że to będzie
wartościowa prelekcja. Natomiast nie chcę, żebyś wyszedł czy wyszła z gołymi 5 faktami, z którymi nie da się nic zrobić. Dlatego dla każdego z tych punktów przygotowałem jeden krok. Jedno konkretne działanie, które możesz podjąć, które możesz wykonać, żeby zmienić ten stan rzeczy, żeby, konkretnie mówiąc, zastosować machine learning u ciebie w pracy. Umówmy się jeszcze, że czas na pytania będzie na samym końcu, czyli Q&A będzie na samym końcu. Wiemy, jaki jest plan, no to w takim razie zaczynamy. Punkt pierwszy. O machine learningu można przeczytać bardzo dużo, bo po prostu temat jest bardzo modny, jest wszędzie wałkowany. No i można też przeczytać o konkretnych zastosowaniach machine learning. No właśnie, o konkretnych zastosowaniach. Ja wybrałem takie 2 zastosowania, które ilustrują ten pierwszy problem. Pierwsze zastosowanie to jest na przykład to, że jeżeli jesteśmy firmą handlową i chcemy prognozować sprzedaż, to możemy to zrobić, ale możemy to zrobić z dokładnością do 1 dnia. Czyli prognozować sprzedaż dla każdego dnia przyszłego roku. No nie wiem jak ty, ale jak dla mnie, jak w ogóle opowiadam o tym problemie, to już mam ochotę po prostu siąść przy laptopie, wyciągnąć jakieś przykładowe dane i dokonać właśnie takiej prognozy. Bardzo ciekawy problem, po prostu problem prognozy. Albo inny przykład, jeżeli interesujesz się muzyką, to pewnie kiedyś przyszedł ci do głowy taki pomysł, żeby generować muzykę w automatyczny sposób. W automatyczny sposób, czyli po prostu, żeby ten program w automatyczny sposób komponował nowe kawałki. A może jeszcze, żeby właśnie nie implementować tego algorytmu, tylko żeby użyć machine learningu albo jeszcze nawet jakiejś sieci neuronowej, żeby wytrenować tą sieć na jakichś istniejących kompozycjach, żeby potrafiła ta sieć tworzyć kompozycje w stylu tych kompozycji, na których wytrenowaliśmy. To nie była żadna kompozycja Bacha, tylko to była kompozycja wygenerowana przez Deep Bacha. I może muzyka nie była jakoś szczególnie porywająca, ale sam problem techniczny, żeby wygenerować taką muzykę, żeby napisać program, który generuje, to jest coś, co pobudza przynajmniej moją wyobraźnię, ale myślę też, że twoją. I to są właśnie te 2 przykłady. I rozmawiamy o tych przykładach z innymi osobami w pracy, no i pada taki pomysł, skoro to jest takie przydatne, skoro to jest też takie fajne, to zróbmy sobie szkolenie. I nawiasem mówiąc, wciąż mnie zaskakuje to, jak wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, jak w sumie łatwo jest zorganizować szkolenie, bo często są budżety szkoleniowe, bo tak naprawdę osoba decyzyjna zaklepuje twój wybór, twojego szkolenia pod warunkiem, tylko że to nie jest jakieś szkolenie z szydełkowania. Nawet jak nie ma grupy w firmie, to zamiast szkolenia zamkniętego można pojechać na szkolenie otwarte. Generalnie jest dużo możliwości. Natomiast mniejsza z tym, pomimo tego, że tak łatwo jest zorganizować szkolenie, to jeżeli pójdziesz do pracodawcy i powiesz, że hej, chcemy zrobić takie szkolenie, to on najprawdopodobniej powie nie. Nie zrobimy takiego szkolenia. No ale dlaczego właściwie? Mianowicie zanim powie nie, to zapyta się ciebie, no dobrze, ale w jaki sposób nasza firma zyska na tej wiedzy, którą zdobędziemy? Inaczej mówiąc, w jaki sposób nasza firma może zarobić na tym machine learningu? W jaki sposób może zarobić? No to wróćmy w takim razie do tych 2 przykładów, najpierw do Deep Bacha i zastanówmy się, jak na tym właściwie można zrobić jakieś pieniądze. No, nawet jeżeli jesteśmy firmą z branży muzycznej, no to co z tego, że jestem w stanie wygenerować kolejne kilkaset godzin muzyki Bacha, skoro już jest kilkaset godzin muzyki Bacha, skoro tak naprawdę mało kto słucha Bacha. Ten problem, no niestety nie da się zarobić na rozwiązaniu tego problemu, więc ten problem jest bardzo inspirujący dla nas, specjalistów, natomiast nie za bardzo dla biznesu czy dla managementu. Innymi słowy, ten problem jest seksowny, ale niestety bezużyteczny. W przypadku Deep Bacha jest to dosyć oczywiste, że to nie jest zbyt użyteczne. No ale weźmy ten pierwszy przykład, czyli prognozy sprzedaży. Tutaj pamiętajmy, że chodzi o prognozę sprzedaży z dokładnością do dnia. No w końcu w firmach tworzy się takie prognozy
są te prognozy potrzebne. Więc wydaje się, że to jest dobry pomysł, że to jest pomysł, na którym rzeczywiście firma może zarobić. Natomiast w praktyce nie. W praktyce nie, no bo po co jest potrzebna prognoza? Prognoza jest potrzebna głównie do budżetowania, czyli musimy wiedzieć, ile będzie obrotu w przyszłym roku, przewidzieć, ile będzie obrotu, ale w całym roku. Nie potrzebujemy wiedzieć, jaki będzie przychód z dokładnością do pojedynczego dnia. Więc niestety ten problem, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo przydatny, to niestety jest seksowny, ale bezużyteczny. I to jest właśnie ten pierwszy problem, że bardzo wiele zastosowań machine learningu jest właśnie seksowna, w sensie pobudza naszą wyobraźnię, nas, specjalistów, ale niestety nie za bardzo da się na tym zarobić. Więc jaki z tego wniosek? No wniosek po prostu taki, że trzeba się skupić na tych zastosowaniach, o których może nie są opisywane wszędzie, które może nie pobudzają aż tak naszej wyobraźni, ale które są użyteczne. Czyli krótko mówiąc, zastanów się, jak u ciebie w firmie można w ogóle zarobić na tym machine learningu. Wybierz sobie taki problem, na którym rzeczywiście da się zarobić. I to jest ten pierwszy punkt. Więc załóżmy, że wybraliśmy taki problem i jesteśmy firmą XYZ spółka akcyjna, która jest hurtownią w branży FMCG, czyli produktów szybko się sprzedających, czyli no powiedzmy artykułów spożywczych w dużym uproszczeniu. I mamy przychody rzędu 1 miliarda rocznie. Tak, czyli obrót jest rzędu 1 miliarda rocznie, a właściwie 990 milionów. 990 milionów, bo 1% klientów nie opłaca faktur. Nie opłaca faktur, które im wystawiliśmy. Czyli mamy tak naprawdę 1% fraudów. I tutaj widzimy, że ten pierwszy problem nie występuje, no bo jesteśmy w stanie pokazać, że mamy z tego 10 milionów złotych strat. Co możemy zrobić z tym problemem? Mianowicie w praktyce można wymusić przedpłatę i tak naprawdę zdecydowana większość klientów zapłaci. Ale ponieważ to jest przedpłata, no to muszą zapłacić najpierw, a dopiero potem dostaną towar. Tak więc rozwiązanie to jest wymusić przedpłatę. No tylko nie chcemy wymuszać przedpłaty wszystkim klientom, bo jeżeli tak zrobimy, to będziemy mieć dużo mniej atrakcyjne warunki współpracy niż konkurencja. Więc to nie jest zbyt dobre. Chcielibyśmy wymusić tą przedpłatę tylko tym klientom, o których wiemy, że nas oszukają. Czyli potrzebujemy jakiś taki system, który na wejściu dostaje informacje o zamówieniu, o tym kliencie, o produktach zamówionych i tak dalej, a na wyjściu, no powiedzmy, niech będzie prawdopodobieństwo, że klient nas oszuka. Czyli taki scoring klienta. Problem mamy bardzo dobrze sformułowany. Wiemy, co jest na wejściu, co jest na wyjściu. Mamy dane historyczne, bo mamy dużo tych zamówień, więc możemy się zabrać do dzieła. I próbujemy stworzyć taki model. I rzeczywiście udało nam się. To znaczy dopasowaliśmy model, dopasowaliśmy dosyć dobrze model do tych danych. Czyli ten model dosyć dobrze modeluje tą zależność między wejściem a wyjściem. I w przypadku właśnie problemów regresji, czyli takich, gdzie na wyjściu mamy floata, czyli jakąś liczbę ciągłą, no tutaj akurat prawdopodobieństwo, w problemach regresji mamy takie metryki jak R², błąd średniokwadratowy, ile wariancji wyjaśnia nasz model i tak dalej. Ja teraz nie będę omawiać, co konkretnie oznaczają te metryki. W każdym razie ich wartości oznaczają tyle, że naprawdę dobrze dopasowaliśmy nasz model. Naprawdę dobrze dopasowaliśmy, więc cieszymy się, idziemy do naszego pracodawcy i pokazujemy, że wybraliśmy taki problem i pracodawca też się cieszy. Tak, rzeczywiście na tym dużo tracimy. Jakbyśmy to rozwiązali, to moglibyśmy dużo oszczędzić. Więc pokazujemy, że mamy nasz model i że on ma takie i takie rezultaty i wtedy pracodawca się spyta, ok, wszystko fajnie, rzeczywiście wygląda, że jest dobrze dopasowany, ale tak właściwie to ile z tych 10 milionów fraudów, tutaj jest te 10 milionów fraudów, ile z tych 10 milionów jesteśmy w stanie oszczędzić, czy uniknąć tych strat? No i właśnie tu pojawia się ten drugi problem. Ten drugi problem, że na podstawie tych metryk, czyli R² i tak dalej, bardzo ciężko jest wyliczyć stratę
stratę z obecnej sytuacji, z tego, że nie stosujemy machine learningu. I to jest właśnie ten drugi problem, czyli no właśnie to, że wyliczenie strat jest dosyć skomplikowane. Bo jeżeli no w tym wypadku akurat w ogóle się nie da tego zrobić, no ale nawet jakby się dało, to byłoby to dosyć skomplikowane, no a jeżeli wyliczenia są skomplikowane, to po prostu nie przekona pracodawcy. No to co zrobimy z tym fantem? Co zrobimy? Dalej mamy ten sam problem, ale zmieniamy to, co jest na wyjściu. Teraz na wyjściu będziemy mieć 0 albo 1, to znaczy albo klient jest uczciwy, albo nas oszuka. I teraz zamiast problemu regresji mamy problem klasyfikacji. W przypadku problemu klasyfikacji mamy zupełnie inne, nazwijmy to metryki. Zupełnie inne liczby się liczy. Liczy się coś takiego jak true negative, false negative i true positive. I właśnie te 4 liczby tutaj będziemy mieć. Zacznijmy od true negatywa. Negatyw oznacza tyle, że nasz system mówi, że klient jest z klasy negatywnej, czyli że jest uczciwy. A true oznacza tyle, że system miał rację, czyli klient rzeczywiście opłacił. Tak więc true negative to są wszystkie sytuacje, kiedy system powiedział, że klient jest uczciwy i rzeczywiście klient był uczciwy. I załóżmy, że dopasowaliśmy taki model, że mamy tutaj 95%, że 95% wszystkich zamówień ważonych wielkością zamówienia to są właśnie true negatywy. Mamy też false negatywy. False negatywy, czyli sytuacje, kiedy system mówi, że klient jest uczciwy, dlatego jest negatyw, ale system się mylił, dlatego jest false. Czyli innymi słowy, to jest sytuacja, kiedy nasz system nie wykrył fraudu. To są po prostu niewykryte fraudy. No i załóżmy, że tych sytuacji jest 0,6%, czyli 6 milionów, dlatego jest 6 kropek. Oprócz tego będziemy mieć też true positywy. True positywy, czyli positive oznacza, że system stwierdził, że klient nas oszuka i rzeczywiście miał rację, dlatego jest true. Czyli to są po prostu wykryte fraudy. No i załóżmy, że tych sytuacji jest 0,4%. Oczywiście to, co jest w dolnym wierszu, musi się sumować do 1%. Musi się sumować, bo to są wszystkie sytuacje, kiedy klient chce nas oszukać. I możemy też, porównując te dwie wielkości, czyli właśnie false negative i true positive, zauważyć, że nasz system tak naprawdę wykrywa tylko 40% fraudów. Tylko 40% fraudów. No to taki system powinno się dać zbudować. Coś takiego powinno dać się zamodelować. No i jeszcze ostatnia liczba, czyli false positive. False positive, czyli fałszywe alarmy. System mówi, że klient oszuka nas, ale tak naprawdę ten klient zapłaciłby, nawet gdybyśmy nie wymusili tej przedpłaty. No i załóżmy, że tych sytuacji jest 4%, czyli 40 milionów złotych. W sensie w sumie to są zamówienia na kwotę 40 milionów złotych. Dlatego jest właśnie 40 kropek. Tak więc patrząc na to, co się dzieje w prawej kolumnie, widzimy, że na 44 zamówienia, dla których system mówi, że to będzie oszust, tak naprawdę 40 razy mamy fałszywy alarm i tylko 4 sytuacje to są rzeczywiście fraudy. Tak więc nie dość, że mamy tylko 40% fraudów wykrytych, to jeszcze na każde 4 wykryte fraudy mamy 40 fałszywych alarmów. To jest naprawdę kiepsko zamodelowana sytuacja. No ale to nie jest problem, że to jest akurat kiepsko zamodelowane. Dla nas jest teraz istotne to, że mając te liczby, możemy wyliczyć, ile nasza firma traci na obecnej sytuacji. Traci na tym, że nie mamy tego systemu, że nie wymuszamy przedpłaty. Więc co będzie w tym wzorze? Strata z obecnej sytuacji równa się. No zastanówmy się, na przykład, czy będą tam false negatywy, czyli niewykryte fraudy. No, jeżeli będziemy mieć ten system, to i tak nam wskaże klasę negatywną, czyli powie, że klient jest uczciwy, a potem klient i tak nas oszuka i nie zapłaci. A gdybyśmy nie mieli tego systemu, to mamy dokładnie taką samą sytuację. Nie ma różnicy między jedną a drugą sytuacją, więc nie ma żadnej straty. W związku z tym
false negatywy nie pojawią się w tym wzorze. Można to też wytłumaczyć prościej. Po prostu false negatywy to są niewykryte fraudy. No skoro nie są wykryte, to system tutaj nie pomoże. I z tego samego powodu nie pojawią się też true negatywy. Więc w tym wzorze pojawią się za to true pozytywy. True pozytywy, czyli te fraudy, które wykryliśmy ponieważ my je wykryliśmy, to wymusiliśmy przedpłatę i dzięki temu klient zapłacił. Tak? Czyli w tej chwili jesteśmy te 4 miliony złotych do przodu. Tak? Bo pamiętajmy, że co prawda fraudów jest 10 milionów, ale wykrywamy tylko 40%, stąd jest to 4 miliony. Czyli strata z obecnej sytuacji to są te 4 miliony. Ale to jest jedyny wyraz na plusie w tej sumie. Jedyny wyraz na plusie, no bo są jeszcze pewne korzyści z obecnej sytuacji. Korzyść jest taka, że nie mamy false pozytywów. Nie mamy fałszywych alarmów. Czyli nie wymuszamy przedpłaty klientom, którzy i tak by zapłacili. No i teraz się trzeba zastanowić, jaka jest to w tej chwili korzyść. W praktyce jest tak, że ci klienci i tak by zapłacili. I tak by zapłacili, więc możemy oszacować, że tutaj te straty to jest 0 milionów. Mamy te dwa wyrazy, ale będzie jeszcze trzeci wyraz, również na minusie, bo korzyścią z obecnej sytuacji jest to, że nie musimy wdrażać żadnego systemu. Nie musimy budować prototypu naszego modelu, żeby zweryfikować, czy da się osiągnąć właśnie te rezultaty. No i nie musimy potem wdrażać tego systemu. I to jest korzyść z obecnej sytuacji. Korzyść, czyli brak straty, dlatego w tym wzorze jest na minusie. I z czymś takim, z takim wzorem można pójść do pracodawcy i pokazać, że rzeczywiście naprawdę dużo tracimy na tym i że możemy poświęcić nawet 4 miliony na wdrożenie takiego systemu. Podsumowując to, co zrobiliśmy. Najpierw mieliśmy problem regresji, czyli na wyjściu mieliśmy prawdopodobieństwo, że klient nas oszuka. I wtedy mieliśmy to R kwadrat, błąd średniokwadratowy, ile wariancji wyjaśniam i tak dalej, tylko z tym nic się nie dało zrobić. Nie dało się policzyć, ile z tych fraudów wykryjemy. Natomiast to, co zmieniliśmy, to jest to, że na wyjściu teraz było 0 albo 1. Czyli zamiast problemu regresji mieliśmy problem klasyfikacji. I dzięki takiej zmianie sformułowania problemu, byliśmy w stanie policzyć, ile oszczędzimy. Tak więc rada jest taka, żeby, jak już wybierzesz sobie problem, żeby upewnić się, że to jest problem klasyfikacji. Ja wiem, są pewne inne problemy typu systemu rekomendacji i tak dalej, które też się rozwiązuje, które też są praktyczne, natomiast skupmy się tylko na problemie klasyfikacji. No to jesteśmy już po 2 punktach. Jesteśmy po 2 punktach, czyli wiemy, że musisz wybrać sobie jakiś problem, ale taki, no może nie taki bardzo seksowny, tylko taki, na którym firma może zarobić. I chcemy się upewnić, że ten problem to jest problem klasyfikacji, czyli że na wyjściu mamy 0 albo 1, ewentualnie 2, 3 i tak dalej. No dobrze. Przejdźmy w takim razie do praktycznych zastosowań, czyli do tych problemów, które może nie są tak często wałkowane w internecie, ale które widziałem w polskich firmach. Tak, nie gdzieś na uczelniach, nie w jakichś dużych firmach typu Google i tak dalej, tylko w polskich firmach. I chciałbym, żebyś zastanowił się albo zastanowiła, jak będę omawiać te 6 kategorii, bo tu będzie 6 kategorii, żebyś sobie wybrał lub wybrała jeden problem, który możesz rozwiązać u siebie w pracy. No to zacznijmy. Punkt pierwszy, czyli detekcja fraudów. To jest coś, co już właściwie omówiliśmy, czyli w tej naszej XYZ spółce akcyjnej wykrywamy te zamówienia, które nie zostają opłacone i wymuszamy przedpłatę. Ale ta kategoria problemu jest bardzo szeroka, bo możemy wykrywać na przykład transakcje, które są podejrzane i kierować je na przykład do ludzi, żeby oni już ocenili, czy rzeczywiście ta transakcja jest podejrzana. Możemy monitorować ruch w sieci i szukać pakietów, które są podejrzane, bo może to jest jakiś atak DOS albo cokolwiek.
Możemy wykrywać zamówienia, które później się kończą chargebackiem, czyli za które też klient nam nie zapłaci. Jest bardzo wiele możliwości, tak więc wszystko zależy tak naprawdę, czym konkretnie się zajmuje Twoja firma i w jakiej branży się znajduje. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest wszystko, co się wiąże z klasyfikacją tekstu. Z klasyfikacją tekstu. Czyli podam taki przykład właśnie z reklamacjami. W tym naszym XYZ spółka akcyjna dostajemy wiele reklamacji. Jest ich na tyle dużo, że mamy specjalnych ludzi, którzy zajmują się rozpatrywaniem tych reklamacji. Oni rozpatrują je, czyli tak naprawdę na wejściu dostają tekst tej reklamacji plus informację o zamówieniu, o kliencie i tak dalej, a na wyjściu jest albo przyjęta, albo odrzucona. No i chcielibyśmy tych ludzi zastąpić jakimś automatem, bo wtedy będziemy mieć po prostu mniejsze koszty. I to jest przykład problemu, który da się rozwiązać. Akurat trzeba go sformułować trochę inaczej, ale da się to rozwiązać. Albo mamy formularz zgłoszeniowy i ludzie zgłaszają się do nas w bardzo różnych sprawach. Ktoś się zgłasza w sprawie reklamacji, no to ta osoba powinna zostać obsłużona przez dział reklamacji. A ktoś zgłasza się z ofertą współpracy, no to taką sprawą zajmie się zupełnie inna grupa ludzi, zupełnie inny dział. Czyli musimy mieć jakiegoś człowieka, który patrzy na te wszystkie maile, czy wszystkie wysłane zapytania i jest takim routerem, który rozdziela to do odpowiednich ludzi. Czyli w praktyce znowu mamy problem klasyfikacji. To są przykłady właśnie klasyfikacji tekstu, klasyfikacji dokumentów. Dalej, scoring klientów, czyli liczenie takich rzeczy jak customer long term value, ryzyko kredytowe, satysfakcja klienta i tak dalej. Natomiast tutaj uwaga, pamiętajmy o tym, żeby to nie był problem regresji, tylko klasyfikacji. Czyli przykładowo, jeżeli mam tą satysfakcję klienta, to nie chcę modelować tej satysfakcji w zakresie od 1 do 5, czy w jakimkolwiek innym zakresie, tylko chcę wiedzieć, którzy klienci są bardzo zadowoleni. Którzy klienci są bardzo zadowoleni, bo oni mogą stać się ambasadorami mojej marki, mogą promować moją markę. Tak? Taki marketing szeptany. I wtedy mogę skontaktować się tylko z tymi ludźmi i w ten sposób ograniczyć koszty, tak? Bo mogę im zaproponować jakieś działania marketingowe, że na przykład jeżeli będziesz o nas mówić dobrze, to damy ci jakąś zniżkę. Nie chcemy dawać wszystkim zniżki, bo to będzie dużo kosztować. Chcemy się sfokusować na jednej grupie. Na grupie zadowolonych klientów. Albo na drugiej grupie, czyli na grupie niezadowolonych klientów, którzy za chwilę nam odejdą. Załóżmy, że w tej naszej XYZ spółka akcyjna mamy część klientów w modelu abonamentowym, czyli nam co jakiś okres rozliczeniowy płacą stałą kwotę. I wiadomo, że przy takim modelu co ten okres rozliczeniowy wykrusza się część klientów, czyli po prostu nie przedłużają umowy. I chcielibyśmy przewidzieć, którzy z nich nie przedłużą, po to, żeby móc podjąć działania, żeby na przykład zadzwonić do nich i się dowiedzieć dlaczego, jaka jest sytuacja, albo zaproponować im zniżkę. Znowu, nie chcemy tego robić dla wszystkich klientów, bo nie chcemy proponować wszystkim zniżki, bo będziemy lecieć w koszty. Ale jeżeli zaproponujemy to tylko tym, którzy są bliscy tego, żeby odejść, no to koszty nie będą tak duże, no a na pewno dużo na tym oszczędzimy. To się nazywa churn modeling, czyli właśnie to, że część klientów odchodzi po każdym cyklu rozliczeniowym. Można też, jeżeli nam się uda, na przykład zmniejszyć o 10%, czyli innymi słowy, powiedzmy, że każdego miesiąca 5% klientów nam rezygnuje z naszych produktów. Ale dzięki naszemu modelowaniu wykryliśmy, którzy to będą klienci i podjęliśmy jakieś działania, na przykład zaproponowaliśmy im zniżkę albo chociażby zadzwoniliśmy, żeby się dowiedzieć, co u nich słychać i dlaczego ewentualnie są niezadowoleni. I w efekcie tych działań zamiast 5% mamy teraz 4,5%. 4,5%, czyli zmniejszyliśmy ten churn rate o 10%. To w praktyce przekłada się na 10% zwiększenie customer long term value, czyli tak naprawdę każdy z tych klientów średnio
zostawił nas 10% więcej pieniędzy. Czyli tak naprawdę zwiększyliśmy przychody o 10%. Więc jeżeli mielibyśmy wszystkich klientów w modelu abonementowym w tej naszej spółce akcyjnej, co ma 1 miliard obrotu rocznie, to w długim okresie czasu wygenerowalibyśmy dodatkowe 100 milionów przychodu. No to nad czymś takim warto się chyba pochylić. Ten churn modeling może być nie tylko dla klientów, ale też dla osób, którzy dopiero się staną klientami. Oni przechodzą przez jakiś lejek sprzedażowy i na każdym etapie tego lejka znowu część kandydatów się wykrusza. I znowu możemy zastanowić się, którzy tak naprawdę się wykruszą, znaczy stworzyć model, który sam to określi, którzy się wykruszą i potem albo właśnie nasilić działania w stosunku do tych osób, albo w ogóle zrezygnować z angażowania na przykład sprzedawców do tych osób, do tych potencjalnych klientów. Bo być może oni i tak nie kupią pomimo nasilenia tych działań. Bo może po prostu oni potrzebują jakichś innych produktów czy usług. To był churn modeling. Widzieliśmy, że możemy robić różnego rodzaju scoring klienta, no ale to samo możemy robić też po stronie dostawców albo kandydatów na stanowiska pracy. I znacznie częściej robi się to w przypadku kandydatów, bo musimy mieć dużo danych, a dużo częściej mamy dużo kandydatów niż dużo podostawców. Więc w tej naszej spółce XYZ, spółka akcyjna, mamy dużo pracowników fizycznych, bo oni muszą przesuwać ten towar, muszą pakować, żeby wysłać. I no, jak to bywa w takich właśnie hurtowniach, mamy i dużą rotację i dodatkowo zatrudniamy często tych pracowników na ściśle określony czas, na przykład na koniec kwartału albo na koniec roku, jak jest zwiększona sprzedaż. Nie chcemy ich zatrudniać na cały rok, bo wtedy to kosztuje więcej niż zatrudnienie ich tylko na te gorące okresy. Krótko mówiąc, rekrutujemy pracowników fizycznych i rekrutujemy ich dużo. I często. I chcielibyśmy ograniczyć koszty związane z całym tym procesem rekrutacji. Więc znowu możemy stworzyć sobie model, który na podstawie tego procesu rekrutacji, który musi być już jednak dosyć ustandaryzowany i musimy mierzyć za każdym razem mniej więcej to samo, ale jeżeli to mamy zrobione, to jesteśmy w stanie skonstruować taki model, który będzie potrafił przewidzieć, na ile dobrze ci pracownicy się sprawdzali. No tylko jeszcze musimy mieć te dane, właśnie, musimy jeszcze mierzyć, jak dotychczasowi pracownicy się sprawdzali, bo potrzebujemy dane historyczne. Tak więc scoring kandydatów to jest kolejny obszar. I już ostatni obszar to jest predictive maintenance, czyli w tej hurtowni jest sporo maszyn. Jest sporo maszyn, no i jak to maszyny się lubią psuć. Oczywiście nie chcemy dopuścić do tego, żeby się zdążyły zepsuć, bo wtedy staje nam cała hurtownia, więc to, co robimy, to serwisujemy te maszyny. I serwisujemy je, no tak jak producent zaleca, czyli na ogół dosyć często, na ogół zbyt często. I teraz moglibyśmy sobie stworzyć taki model, który na podstawie informacji takich jak kiedy ostatnio była awaria, kiedy ostatnio był serwis, jak często była używana maszyna oraz na podstawie informacji z czujników typu na przykład czujnik temperatury tej maszyny i innych czujników, jesteśmy w stanie dosyć często skonstruować model, który na wyjściu będzie miał informację, czy ta maszyna zepsuje się w przeciągu powiedzmy najbliższych 3 miesięcy. Jeżeli nasz model powie, że tak, zepsuje się, to dopiero wtedy wysyłamy serwisantów. Dzięki temu minimalizujemy koszty związane z serwisowaniem, bo po prostu serwisujemy dużo rzadziej. W przypadku predictive maintenance możemy przewidywać nie tylko, czy cała maszyna się zepsuje, ale też możemy mieć osobny model dla każdego elementu tej maszyny. Czyli przewidywać, który element się zepsuje. To się robi w ten sposób, że konstruuje się osobny klasyfikator dla każdego elementu. I to jest te 6 najczęściej występujących zastosowań, które widziałem w polskich firmach. Być może nie są one tak porywające jak ta prognoza sprzedaży, jak ten deep bug i tak dalej, ale to są problemy, czy właściwie kategorie problemów, których rozwiązanie rzeczywiście przynosi korzyści. I mam nadzieję, że wybrałeś sobie albo wybrałaś jeden problem, czy jedną kategorię i zastanowiłeś się lub zastanowiłaś, jak
jaki dokładnie problem możesz rozwiązać u siebie w firmie. Bo na tym będziemy dalej pracować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, to teraz jest dosłownie 15 sekund na to, żeby się nad tym zastanowić. No dobrze. Czyli nasza droga jest taka, że już wiemy, że musimy się skupić na jednym z tych 6 problemów i upewnić się, że to jest problem klasyfikacji, czyli na wyjściu mamy 0 albo 1. A tu jest akurat klasyfikacja binarna. Mamy te 2 rzeczy i idziemy do naszego pracodawcy. I prezentujemy to, co zrobiliśmy, to, co wymyśliliśmy i pracodawca mówi, tak, to jest bardzo dobry pomysł, rzeczywiście na tym tracimy i rzeczywiście skup się na tym, żeby to rozwiązać. Tylko wiesz co, proszę nie stosuj machine learning. Zrób to prościej. Ale dlaczego? No właśnie, i tu jest ta różnica w mentalności czy w sposobie myślenia między nami, specjalistami technicznymi, a tutaj panem Tomaszem, który reprezentuje właśnie pracodawcę, biznes czy management, generalnie osoby decyzyjne. Więc jak myślimy my, czyli w tym wypadku ten Piotr, no my zainteresowaliśmy się tym machine learning, bo to jest związane z technologią i to jest coś nowego, jakaś, nazwijmy to, nowa technologia. To jest kryterium, którym my się podświadomie kierujemy. No bo kto chce się bawić starymi technologiami? No kto chce pisać w COBOL-u? Na ogół ludzie nie chcą. Ale jest jeszcze coś istotniejszego, mianowicie to, że my tak naprawdę mamy coś takiego, że my się zastanawiamy, czy ten pomysł brzmi racjonalnie. To znaczy my głęboko wierzymy w to, że na drodze rozumowania jesteśmy w stanie dojść do wniosku, czy dany pomysł sprawdzi się w przyszłości, czy nie. To jest w nas tak zakorzenione, że to, co mówię, wydaje się, że jest oczywiste, no bo jak inaczej można? No właśnie, można też inaczej. Można inaczej, bo no właśnie, my myślimy tak, że jeżeli ja mam rację, to ja będę w stanie właśnie na tej drodze rozumowej przez dyskusję w stanie przekonać tą drugą osobę, czyli na przykład tego pana Tomasza, że mam rację, ewentualnie on mnie przekona, że nie mam racji. I potem idziemy na tą rozmowę i go przekonujemy i się frustrujemy, bo widzimy na twarzy tego pana Tomasza, że on w ogóle nie myśli o tym, czy my mamy rację, czy nie, tylko on myśli o tym, jak nam odmówić. Wręcz widzimy to na twarzy. Ktoś mi tak nawet powiedział, jeden właśnie znajomy, że on po prostu widział na twarzy, że on nie myślał o tym, czy to jest dobry pomysł, tylko jak mi odmówić. I taka frustracja. To są nasze kryteria, nas specjalistów technicznych. Natomiast ten pan Tomasz kieruje się zupełnie innymi kryteriami, bo on już ma trochę doświadczenia i on już widział wiele takich pomysłów, które się wydawały być fantastyczne, ale które później okazało się, że były bardzo złymi pomysłami. I pan Tomasz już nie wierzy w to, że da się na drodze rozumowej przewidzieć, czy coś wypali, czy nie. No ale skoro się nie da, to właściwie jakimi kryteriami się tutaj kierować? Jak w ogóle podjąć decyzję, czy w coś inwestować, czy nie? Więc to, co robi pan Tomasz, to on patrzy w przeszłość. On patrzy, które pomysły przeszły próbę czasu, które się sprawdziły. Bo jeśli się sprawdziły, to jest duża szansa, że teraz dalej się będą sprawdzać. Więc na co patrzy pan Tomasz? Pan Tomasz patrzy na to, czy konkurencja już stosuje tą nową technologię, tą nową zabawkę. Patrzy na to, czy to coś, czy na przykład machine learning, jest już na rynku od dłuższego czasu. Czy krótko mówiąc, czy to przeszło próbę czasu. Czy zostało już zweryfikowane przez innych. I jeszcze jedna rzecz, na którą biznes jest bardzo uczulony, to jest to, czy przypadkiem to nie jest jakiś hype, jakaś moda. No bo ten pan Tomasz też już widział bardzo dużo takich rzeczy, na które był hype, na które była moda, które miały być rozwiązaniem wszystkich problemów, no ale większość z nich się okazała być taką kompletną lipą. To są, powiedzmy, takie 3 kryteria, którymi się kieruje pan Tomasz. No i teraz zastanówmy się, jak tutaj wypada machine learning według tych kryteriów. Bo już wiemy, że według kryteriów nas,
to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest nowe, będziemy się tym bawić i brzmi racjonalnie. No ale co myśli pan Tomasz? No, czy konkurencja stosuje machine learning? No widzieliśmy, że tylko w jednej firmie u was jest stosowany machine learning. No i niestety, no tak jak zauważyliście, no nie stosuje się machine learningu po prostu. Czyli konkurencja tego nie stosuje. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Czy jest to na rynku od długiego czasu? No machine learning powstał podobno już w 1958 roku na uczelniach, więc to jest bardzo stara dziedzina. Tylko że to pozostawało na uczelniach, a na rynku nie ma tego za bardzo. To jest coś zupełnie nowego. No i trzecia rzecz. Czy to przypadkiem nie jest jakiś hype albo moda? No tu mam nawet takie konkretne dane. Liczba wyszukań wyrażenia machine learning w Google z całego świata od 2004 roku, akurat za bardzo nie widać, 2004 do obecnego, do dnia dzisiejszego. No i ja tu widzę ewidentnie wzrost zainteresowania w ciągu kilku ostatnich lat. Tutaj na początku mieliśmy wartości rzędu 25, nawet poniżej, cokolwiek by to 25 znaczyło, a tu mamy 100. Ewidentnie jest wzrost zainteresowania. Czyli podsumowując, dla pana Tomasza, pan Tomasz widzi, że konkurencja tego nie stosuje, nie ma tego na rynku, to jest coś zupełnie nowego i jeszcze jest hype i moda. To pan Tomasz myśli, nie, to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Machine learning to jest bardzo, bardzo zły pomysł. No i to jest właśnie ten trzeci problem, że machine learning nie budzi zaufania biznesu. Po prostu nie budzi. I co my z tym możemy zrobić? Musimy zaakceptować to, że nie da się zmienić tych kryteriów decyzyjnych pana Tomasza. On po prostu będzie się kierował tymi kryteriami. My go nie przekonamy dyskusją do tego, że machine learning to jest dobry pomysł. Musimy to zaakceptować. Więc ten pan Tomasz, ten nasz pracodawca mówi nam, proszę nie stosuj, rozwiąż ten problem, który wybraliśmy wcześniej, tylko proszę nie stosuj machine learningu. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy po prostu spróbować rozwiązać ten problem prościej. Prościej, czyli najczęściej analityką, czyli analizowaniem ręcznym tych danych i z próbą zbudowania własnego modelu. I są dwie opcje. Albo uda nam się to rozwiązać prościej. Jeśli tak, to super, rozwiązaliśmy problem i wtedy zapominamy o machine learningu, no bo w takiej sytuacji stosowanie machine learning to trochę tak, jakby próbować zabić muchę przy pomocy armaty. Ale jest też druga opcja, że nam się nie uda. No to jak się nie uda, to jest dobra sytuacja, bo wtedy mamy powód do tego, żeby zastosować machine learning. Więc wniosek jest taki, żeby pokazać, że prostsze rozwiązania, czyli analityka, nie dają rady. Że wymiękają, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu w sensownym czasie. I potrzebujemy czegoś lepszego, czegoś mocniejszego, po prostu machine learningu. Zróbmy sobie krótkie podsumowanie tego, co było dotychczas. Czyli mamy już wybrany problem, masz już wybrany problem. Pamiętasz o tym, żeby to był problem klasyfikacji, czyli 0 albo 1, bo wtedy łatwo będzie policzyć, ile firma może na tym oszczędzić. No i wiemy też, że próbujemy najpierw ten problem rozwiązać jakoś prościej. I jak idziemy do pracodawcy, to idziemy dopiero przedstawiając, że tego się nie da rozwiązać prościej. Idziemy, rozmawiamy z tym naszym pracodawcą i jesteśmy tak dobrzy, no i oczywiście pracodawca się cieszy, tak? Pracodawca się cieszy, bo oczywiście to jest dobry pomysł, mówi, że to jest dobry pomysł, że rzeczywiście na tym możemy oszczędzić, że rzeczywiście wydaje się, że potrzebujemy tego machine learningu i byliśmy tak dobrzy w negocjacjach, że wynegocjowaliśmy, że wynegocjowałeś lub wynegocjowałaś dla całego twojego zespołu IT 2 tygodnie. 2 tygodnie na to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na machine learningu, na rozwiązaniu tego problemu. Czyli tak naprawdę wyciągamy kilku czy kilkunastu ludzi na 2 tygodnie. To jest bardzo mało prawdopodobna sytuacja, ale załóżmy, że byliśmy tak dobrzy i że udało się. Jesteśmy happy. Cieszymy się. Cieszymy się i zabieramy się do pracy przez te 2 tygodnie. Więc co robisz? Jeżeli nie masz dotychczas doświadczenia z machine learning, to pewnie
spróbujesz się nauczyć podstaw. No i ponieważ machine learning, jest mnóstwo zasobów na temat machine learningu, bo jest multum kursów online, być może nauczyłeś się lub nauczyłaś już czegoś na uczelni, są tutoriale, dokumentacja, materiałów jest naprawdę mnóstwo. Jest mnóstwo, więc przerabiasz te materiały, patrzysz, wybierasz sobie to, co jest dobre, wybierasz jakiś kurs online, przerabiasz go, zaczynasz rozwiązywać zadania, ogarniasz podstawy, rozwiązujesz zadania już na realnych danych, na brudnych danych, a nie takie z sztucznie wygenerowanymi danymi. Generalnie, ponieważ jesteś inteligentny czy inteligentna, radzisz sobie bardzo dobrze. Radzisz sobie bardzo dobrze i w pewnym momencie stwierdzasz, OK, wiem już wystarczająco dużo na temat machine learningu, potrafię rozwiązywać te prostsze problemy, to teraz wrócę do tego problemu, który sobie wybrałem, tego problemu, na którym firma ma zarobić. I próbujesz go rozwiązać z całym twoim zespołem. Z całym twoim zespołem. No i co się wydarzy? Ja wiem, co się wydarzy, mianowicie nie uda ci się. Nie uda ci się skonstruować sensownego modelu. To znaczy, no owszem, zbudujesz jakiś model, ale on nie będzie dopasowany. Będzie dużo false pozytywów i dużo false negatywów. Krótko mówiąc, po 2 tygodniach przyjdzie czas na prezentowanie rezultatów i wtedy już nie będziemy tacy szczęśliwi, tylko będziemy wyglądać tak. Będziemy wyglądać tak, no bo tak naprawdę przychodzimy z niczym. No i pracodawca no widzi, że przyszliśmy z niczym i mówi, no okej, dobra, były 2 tygodnie, nie udało się, nie rokuje to, projekt idzie w piach i skończyła się zabawa machine learningiem. Pytanie, dlaczego miałoby ci się nie udać? Dlaczego miałoby ci się nie udać? Skoro te wszystkie kursy online przerobiłaś, potrafiłeś czy potrafiłaś rozwiązywać zadania z tych kursów, czy z uczelni, czy z tutoriali, skądkolwiek. No właśnie to jest ten problem, ten 4. problem. Problem polegający na tym, że problemy nazywam je akademickie, to znaczy te, które są na uczelniach czy w kursach online, to nie jest do końca to samo, co te realne problemy, które rozwiązujemy w pracy. To nie jest do końca to samo. I teraz, jeżeli już pracujesz, to na pewno zauważyłeś lub zauważyłaś, jak bardzo to, co robisz na uczelni, czy robiłaś na uczelni, nie pokrywa się z tym, czego potrzebujesz w pracy. I tu nie chodzi o to, że te umiejętności zdobyte na uczelni były bezużyteczne, bo tak nie jest. No pewnie część jest, ale jednak przynajmniej na uczelniach technicznych spora część umiejętności, które nabywamy na uczelni, jest nam potrzebna w pracy. To są pewne podstawy. Problem polega na tym, że my nabywamy tylko pewien podzbiór umiejętności, który jest nam potrzebny w pracy, a w pracy potrzebujemy dużo więcej tych umiejętności. No i jeśli już poszedłeś czy poszłaś do pracy, to zauważyłaś, że no w pracy trzeba było nauczyć się dużo nowych rzeczy, których nie było na uczelni. No tylko pytanie, właściwie dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że te umiejętności, że na uczelni nabywamy tylko pewien podzbiór umiejętności, czy w kursach online? Wyobraź sobie, że idziesz na laboratorium na uczelni. Idziesz na laboratorium i jest instrukcja. Instrukcja brzmi, tu masz dane, znaczenie tych danych jest takie i takie i takie i spróbuj rozwiązać jakiś problem, który jest użyteczny, na którym można zarobić. Co sobie pomyślisz? No nie wiem jak ty, ale ja pomyślałbym sobie, że to laboratorium, że w ogóle człowiek jest nieprzygotowany i że nie tak powinno wyglądać laboratorium. No bo przecież dobrze laboratorium wygląda tak, że jest porządnie napisana instrukcja, są opisane dane i jest sformułowany już problem, który mamy rozwiązać. Jest sformułowany problem. No właśnie, ja już tego nie muszę robić, nie muszę formułować tego problemu, ja muszę go tylko rozwiązać. I to jest ta pierwsza umiejętność. Pierwsza umiejętność, której nie ćwiczymy na uczelniach czy w kursach online. Ale to jeszcze jest pół biedy. To jeszcze jest pół biedy, natomiast jest dużo trudniejszy problem, dużo większe wyzwanie. Mianowicie takie,
że no wróćmy do tego przykładu z laboratorium. Idziemy na to laboratorium, jest porządna instrukcja, jest sformułowany problem, są konkretne kroki do rozwiązania, rozwiązuje tylko po to, żeby po 1,5 godziny przekonać się, że tego problemu nie da się rozwiązać. To jest tak, jakbym, nie wiem, rozwiązywał przez 1,5 godziny zadanie z matematyki, szedł po tej instrukcji, która jest, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie da się policzyć tego x. Co sobie wtedy pomyślisz? No ja bym sobie pomyślał wtedy, przecież to była straszna strata czasu. Bo równie dobrze można byłoby wybrać taki problem, którego rozwiązanie, no właśnie, który da się rozwiązać. Który da się rozwiązać. No i właśnie to jest ten drugi problem, że te zadania, które są na uczelniach czy w kursach online, te zadania są tak skonstruowane, że no właśnie, po pierwsze są już sformułowane, to już widzieliśmy, ale po drugie są od razu sformułowane w taki sposób, żeby dało się je rozwiązać. A w realnych problemach jest tak, że musimy sformułować w ogóle najpierw problem, a potem się okazuje, że i tak się nie da tego problemu rozwiązać. I wtedy musimy wyciągnąć wnioski, dlaczego się nie udało i sformułować ten problem trochę inaczej. I powtórzyć ten proces. I tak iterować i przy którymś razie już często się da to rozwiązać. Często też się nie da i wtedy trzeba się zastanowić w ogóle, jaki inny problem biznesowy rozwiązać. Wyjaśnię to na przykładzie. Mamy te reklamacje w tym XYZ spółka akcyjna. Mamy reklamacje i no wiemy, że na razie mamy ludzi, którzy je rozpatrują. Musimy sformułować problem. No to jest w miarę proste. Na wejściu mamy tekst reklamacji, informacje o zamówieniu, informacje o kliencie, informacje o produkcie, które były w tym zamówieniu. To jest dosyć proste. Na wyjściu będziemy mieć odrzucona albo do zaakceptowania. No i teraz tworzymy model, dopasowujemy do danych historycznych, bo mamy ich dosyć dużo. Wszystko jest fajnie, tylko przy takim sformułowaniu na ogół nie da się dobrze stworzyć modelu. Nie da się, to znaczy będziemy mieć i dużo false pozytywów, i dużo false negatywów. No i teraz trzeba zrobić to, czego właśnie się nie uczymy na uczelniach czy w kursach online. Czyli trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. I tutaj zdradzę od razu, że w przypadku reklamacji jest po prostu tak, że część z nich jest rzeczywiście prosta do rozpatrzenia. To znaczy wystarczy tak naprawdę zliczać wystąpienia poszczególnych słów, bo to jest to, co robi machine learning i to jest wystarczające, żeby określić, czy reklamację należy przyjąć czy odrzucić. Natomiast jest też spora część reklamacji, których rozpatrzenie wymaga jednak trochę więcej zrozumienia tego tekstu i wtedy machine learning często nie daje rady. Więc trzeba wyciągnąć właśnie taki wniosek i sformułować problem inaczej. Można sformułować ten problem w następujący sposób. Na wyjściu będzie albo przyjęty, albo odrzucony, albo nie wiem. Nie wiem, przekaż to do człowieka. Niech to rozpatrzy człowiek. I teraz, nawet jeżeli tych nierozpatrzonych reklamacji jest 50%, to wciąż druga połowa jest rozpatrywana automatycznie. Więc tą załogę do rozpatrywania reklamacji mogę zredukować o połowę. Jednocześnie taki system jest dużo łatwiej zamodelować, dużo łatwiej skonstruować, bo możemy rozpatrywać nasz model może rozpatrywać tylko te reklamacje, które są proste do rozpatrzenia. I to był właśnie przykład tego iterowania, czyli zaczęliśmy od pierwszej iteracji, gdzie mieliśmy na wyjściu przyjęta albo odrzucona i zobaczyliśmy, że tego się nie da, trzeba było wyciągnąć jakieś wnioski, bo to nie można iterować tak na ślepo, tylko trzeba jakieś wyciągać wnioski. I dopiero przy drugiej iteracji sformułowaliśmy ten problem w dużo sensowniejszy sposób. W taki sposób, żeby się dało rozwiązać ten problem. Tak więc podsumowując, problemy akademickie i realne to nie jest to samo. To nie jest to, że te zadania, że uczelnie czy te kursy online są bezużyteczne. To nie jest prawda. One są użyteczne, bo tam uczymy się podstaw tego, co jest potrzebne w pracy. Ale ze względu na kryteria czy sposób, w jaki są konstruowane zadania, laboratoria i tak dalej, niestety nabywamy tylko pewien podzbiór tych umiejętności. I dlatego z całym szacunkiem dla Twojej inteligencji, dla Twoich umiejętności analitycznych,
jeżeli już rozwiązujesz ten problem machine learningowy i nie masz doświadczenia w machine learningu, po prostu poszukaj kogoś, kto się na tym zna. Poszukaj kogoś, kto się na tym zna, to znacząco zwiększy prawdopodobieństwo, że skonstruujesz model, który rzeczywiście ma sensowne wyniki. Czyli podsumowując, to co mieliśmy do tej pory. Wybrałeś lub wybrałaś jakiś problem, mam nadzieję, że wciąż pamiętasz, co to jest za problem. Problem klasyfikacji, że było 0 lub 1 na końcu. Spróbowałeś lub spróbowałaś rozwiązać to w prostszy sposób przy pomocy analityki i pokazałeś lub pokazałaś, że się nie da, albo że będzie to trwać wieki. I czwarty punkt to jest to, żeby sobie poszukać kogoś, kto się na tym rzeczywiście zna, kto rozwiązuje realne problemy. Ale nie musisz mi wierzyć. Nie musisz mi wierzyć w ten ostatni, czwarty punkt, bo ja nie jestem wiarygodny. Nie jestem osobą wiarygodną, bo ja sam zajmuję się szkoleniami i doradztwem machine learning, więc w moim interesie jest to, żeby promować tą hipotezę, tą tezę. Więc nie musisz mi wierzyć, ale jest pewien powód, pewien właśnie piąty powód, który nam specjalistom może nie przychodzi od razu do głowy, ale który jest bardzo istotny dla biznesu i który przekona właśnie osoby decyzyjne, że to jest dobry pomysł. Wróćmy do naszego problemu nieopłaconych zamówień. I wyliczyliśmy tak naprawdę, ile nas kosztuje obecna sytuacja. To, że my nie stosujemy machine learningu, że to kosztuje te 4 miliony tych fraudów, których moglibyśmy uniknąć, minus brak false pozytywów, to oszacowaliśmy, że to nic nie kosztuje, minus ten tajemniczy wyraz pod tytułem wdrożenie. Wdrożenie, czyli krótko mówiąc tak naprawdę skonstruowanie prototypu, żeby zweryfikować, czy da się osiągnąć w ogóle takie rezultaty, no i następnie wdrożenie tego systemu. Czyli krótko mówiąc to jest R&D. R&D i tym piątym wyzwaniem są właśnie koszty tego R&D. Bo ile kosztuje firmę wyjęcie jednego, załóżmy, programisty na miesiąc, jednego specjalisty na miesiąc. Tak załóżmy, że jedna osoba, że jesteś w stanie to rozwiązać w ciągu miesiąca. Nie tylko stworzyć prototyp, ale to też wdrożyć. Ile to kosztuje pracodawcę? Czy to będzie te przysłowiowe 15 tysięcy na rękę, które zarabiają programiści, czyli z punktu widzenia pracodawcy 26 tysięcy brutto, bo 11 tysięcy idzie na podatki i świadczenia społeczne, no to nie będzie ta kwota. To nie będzie ta kwota, bo tą kwotę pracodawca musi ci zapłacić niezależnie od tego, czy ty siedzisz w projekcie, czy zajmujesz się machine learningiem. To nie ma różnicy między jedną i drugą sytuacją. To nie jest strata z tej sytuacji, z obecnej sytuacji. Znaczy z wyjęcia akurat programisty. To nie jest ta kwota. Tym kosztem R&D są utracone przychody. Utracone przychody, czyli to, co wy moglibyście wygenerować dla firmy, gdybyś jednak pracował nad projektem. I teraz pytanie, jak to w ogóle oszacować? Jak oszacować ten przychód, utracony przychód? To jest pewne uproszczenie, ale całkiem dobre uproszczenie. Jest coś takiego jak teoria ograniczeń. I teoria ograniczeń mówi, że w firmie mamy różne grupy czy różne działy i tak naprawdę nie ma sensu optymalizować tych grup, które nie są wąskim gardłem. O co tutaj chodzi? No, załóżmy, że mamy to XYZ spółka akcyjna i mamy dwie grupy ludzi. Sprzedawców, którzy generują nową sprzedaż, nowe zamówienia i pracowników fizycznych. Tak, sprzedawcy i pracownicy fizyczni. Pracownicy fizyczni przesuwają towar i wysyłają go, pakują i tak dalej. I teraz załóżmy, że wąskim gardłem są sprzedawcy. To znaczy, oni nie generują wystarczająco dużo zamówień po to, żeby pracownicy fizyczni pracowali przez cały czas. Teraz załóżmy, że tych sprzedawców mam 10. Jeżeli ja wyjmę jednego z nich, to o ile zmniejszy mi się przychód za ten okres, kiedy go wyjmę? O ile firma straci na tym? Jaki jest koszt? No, 1/10 wszystkich przychodów firmy.
1/10 wszystkich przychodów, tak? Czyli jest trochę tak, jakby cały przychód firmy wypracowywała tylko ta grupa osób, która jest wąskim gardłem. Zróbmy teraz sytuację odwrotną, czyli to teraz pracownicy fizyczni są wąskim gardłem, czyli oni nie nadążają z wysyłką towaru, bo sprzedawcy tak dobrze generują nam zamówienia, że już mamy opóźnienia. To teraz, jeżeli teraz zatrudnię jednego nowego dodatkowego sprzedawcę, to o ile zwiększy mi się przychód? No nie zwiększy się, bo i tak będę musiał przystopować tych sprzedawców, bo pracownicy fizyczni już nie nadążają z wysyłką towaru. Ale z drugiej strony, jeżeli tych pracowników fizycznych mam powiedzmy 100 i ja teraz wyjmę 10 z nich, czyli zwolnię ich albo dam urlop albo cokolwiek, to firma traci w ciągu miesiąca 1 000 000 złotych przychodu. Innymi słowy, jeżeli wyciągnę jednego pracownika na miesiąc, to firma traci 1 000 000 złotych przychodu. Okay? To nie jest te 26 000 brutto. To nie jest ta kwota. To jest ten przychód utracony. I ja wiem, to się wydaje, że to jest jakaś gigantyczna kwota i dlaczego nam nie płacą więcej, skoro my tyle przychodów wypracowujemy. Pamiętajmy, że to jest przychód. To jest przychód, czyli skoro jesteśmy w branży FMCG, to tam są niskie marże, no to załóżmy, że mamy z tego kilka procent, bo większość idzie na koszty, tak? Czyli na przede wszystkim sam towar, na koszt towaru i mamy kilka procent na całą resztę, powiedzmy 5%, no to z tego 1 000 000 zostaje 50 000, z których trzeba opłacić pracowników, czyli ciebie, czyli te 26 000 brutto, ale też wszystkich pozostałych pracowników, bo przecież nie masz tylko działu IT, tylko też inne osoby pracują w tej firmie. Musi też ktoś pójść na jakieś inwestycje, jakieś inne obszary. Tak więc ten 1 000 000 to nie jest jakaś kwota taka z czapki, z kosmosu, tylko to jest coś zupełnie realnego. No dobrze, czyli widzieliśmy, że wyjęcie jednego człowieka na miesiąc to jest koszt w przypadku tej naszej spółki akcyjnej 1 000 000 złotych. Jakie mamy alternatywy? No, możemy zamiast wyjmować ludzi, możemy zatrudnić nowych ludzi, czyli na przykład zatrudnić specjalistę od machine learningu, na przykład na etacie. I jaki jest tego koszt? No to będzie powiedzmy te 26 000 brutto co miesiąc plus koszt rekrutacji. Tutaj zdradzę, że firmy headhunterskie liczą zazwyczaj 2-krotność lub 3-krotność miesięcznych zarobków pracownika za rekrutację, która się zakończyła sukcesem, czyli rzeczywiście ten pracownik pracuje dla nas. Więc możesz sobie policzyć, że to będzie na pewno mniej niż ten 1 000 000. Tylko pojawia się taki problem, że ten pomysł jest generalnie rzecz biorąc mało realny. Bo ciężko jest znaleźć kogoś, kto się specjalizuje tylko i wyłącznie w machine learningu, a nawet jeśli da się znaleźć, to dlaczego miałby akurat pracować u mnie w mojej firmie? No i w sumie dlaczego miałbym go zatrudniać na etacie, skoro potrzebuję tą osobę tylko do rozwiązania jednego problemu? I tu się pojawia taki pomysł, to może zróbmy sobie doradztwo. Wyoutsourcujmy to R&D do jakiejś firmy doradczej. Ten pomysł jest o tyle fajny, że koszty tego R&D są z góry określone i są po prostu wiemy z góry, jakie to będą koszty, no bo to jest to, na co się umówiliśmy w kontrakcie. No tylko pojawia się problem, której firmie doradczej zaufać i no właśnie, i musimy jej zaufać. Musimy zaufać, bo ta firma na pewno będzie potrzebowała dostępu do naszej hurtowni danych. Będzie potrzebowała dostępu do danych, no bo musi stworzyć jakiś model, a model trzeba dopasować do danych. I teraz dlaczego ja miałbym udostępniać tak w sumie wrażliwe informacje, tak cenne informacje jakiejś zewnętrznej firmie? To jest dosyć ryzykowny pomysł. Jakbyśmy mieli jeszcze jakąś zaufaną firmę, no to jest ok, ale tak jak w sumie nie wiemy, której zaufać, no to jest dosyć ryzykowne. Wygląda na to, że nie ma sensownego rozwiązania, bo albo lecimy bardzo w koszty, albo mamy pomysły, które w ogóle są nierealne, albo są ryzykowne. Wydaje się, bo jednak możemy połączyć te wszystkie 3 rozwiązania. Połączyć je. To znaczy, nie chcemy ryzykować, czyli nie chcemy udostępniać danych na zewnątrz, dlatego nad tym problemem skupi się jednak dział IT. Nasi ludzie z środka. Oni się skupią na rozwiązaniu tego problemu, ale żeby nie lecieć w koszty, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że oni rozwiążą ten problem,
i żeby też rozwiązali ten problem dużo szybciej, to w tym celu zorganizujemy szkolenie. I to rozwiązanie jest realne, bo szkolenie jest dużo łatwiej znaleźć niż firmę doradczą. Jest bezpieczne, bo co tu może się złego stać? No najwyżej szkolenie nie wypali, no ale to nie jest nie jest katastrofa. Jest też bezpieczne, bo nie udostępniamy tych danych na zewnątrz. Jest też o tyle fajne, że jeżeli później się okaże, że ta osoba rzeczywiście zna się na machine learningu, ten trener, ta osoba, która prowadzi to szkolenie, no to już mamy zaufaną osobę, tak, możemy z nią współpracować, to ona może się zająć tym doradztwem. No i też ponieważ outsourcujemy wtedy do pojedynczej osoby, a nie do całej firmy, to też jest istotny akurat istotny argument za. A jednocześnie to minimalizuje koszt. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o punkt 5, żeby zminimalizować koszt R&D, najlepiej jest zorganizować szkolenie. Tak, dla właśnie twojego zespołu. Tak. To jest rzeczywiście tak, że wciąż mamy te koszty wynikające z tego, że wyjmujemy ludzi z pracy. To się zgadza. Ale one są mniejsze, bo musimy ich wziąć na dużo krótszy okres czasu, właśnie dzięki temu, że cel jest szkolenia taki, żeby dużo szybciej nabyć tą wiedzę, którą można nabyć też samemu. Ale na początku, gdy mamy tą grupę pracujących przez 2 tygodnie, Mhm. to nie są specjaliści z naszego działu IT. Czyli nie zakładamy, że oni znają się już na machine learning. Tylko jakbyśmy nie znali, to byśmy od początku nie mieli tego projektu, bo wiemy, że się nie znają, co widać, no prawdopodobnie, że Mhm. się wyjdą na to. Okej, zakładamy, że się nie znają, to znaczy słyszeli o machine learning, potrafią rozwiązywać właśnie te problemy, nazwijmy je te z kursów online czy z uczelni. Natomiast pojawia się właśnie ten problem, ten punkt 4, że później przy rozwiązywaniu realnych problemów trochę brakuje jednak doświadczenia. Okej? Ze strony biznesowej się zorganizuje takie szkolenie, jakie jest prawdopodobieństwo, że po takim szkoleniu oni z czymś wyjdą? W jaki sposób jest lepsze to szkolenie niż to szkolenie, które mieli wcześniej? Które wcześniej? Online, o którym Aha, Pan mówił okej. wcześniej. Okej, bo są przekazywane właśnie te umiejętności, które wymieniłem tam podczas trójki, czyli te umiejętności, których nie ma w tych kursach online czy na uczelni, czyli te umiejętności iterowania ćwiczymy, umiejętności iterowania i formułowania problemu. Okay. Czyli prawdopodobieństwo tego, że znajdą problem i znajdą później model na koniec, jakby po tym szkoleniu, jeśli będą analizować dane, jeśli zastosują tą metodologię w naszej firmie, to oni mają z czymś wyjść na koniec, tak? Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że oni rozwiążą ten problem. Tak, zgadza się. Jest jeszcze jedna rzecz, że w trakcie szkolenia można też zadawać pytania o to, jak konkretnie rozwiązać ten mój problem. A tego ciężko zrealizować w czasie kursu online, bo tam zazwyczaj nie można zadawać jakichś takich customowych pytań. Ale to szkolenie też prowadzi specjalista, tak? Tak. Czyli to jest zatrudnienie specjalisty zamiast tego, że on rozwiązuje problem, to on szkoli moją grupę. Tak, dokładnie. Umówmy się, może zróbmy tak, żeby pytania były na końcu, żebyśmy zdążyli ze wszystkim. Chociaż tak naprawdę właśnie dochodzimy do samego końca, właściwie już jesteśmy na samym końcu. Bo podsumowując to, co zrobiliśmy. Mamy 5 powodów, dlaczego jest tak, że machine learning tak rzadko jest stosowany. I widzieliśmy, że ta wersja, nazwijmy to mainstreamowa, jest, nazwałem to seksowne i bezużyteczne, czyli dla nas specjalistów to bardzo pobudza wyobraźnię, natomiast bardzo często to nie są problemy, które interesują biznes. Drugi powód był taki, że ciężko było nam wyliczyć straty. Ciężko było nam wyliczyć straty z obecnej sytuacji, z tego, że nie stosujemy machine learningu. To był ten przykład z regresją. No i potem mamy to, że machine learning nie budzi zaufania biznesu, niestety, po prostu. No i 4 to jest to, że nawet jak próbujemy sami rozwiązać, to brakuje nam trochę doświadczenia z takimi realnymi problemami. No i 5 rzecz to są w ogóle koszty R&D, czyli koszty w ogóle rozwiązania tego problemu. To jest te 5 rzeczy, które też ja chciałbym, żeby ktoś mi powiedział kilka lat temu. 5 powodów, dlaczego tak rzadko się stosuje machine learning. Oprócz tych 5 powodów mamy to, co ty możesz zrobić. Tak? Czyli już masz wybrany problem, wiesz, że to ma być problem klasyfikacji, że trzeba rozwiązać ten problem, spróbować rozwiązać prostszymi metodami,
żeby znaleźć kogoś, kto się na tym zna, a najlepiej w ogóle zorganizować szkolenie. I to jest te 5 kroków. To jest 5 kroków. Jeśli chcesz ściągnąć sobie tą prezentację w PDF-ie, zwłaszcza ten slajd, bo tu są kroki, prawda? Jeżeli chcesz sobie to ściągnąć, to proszę wejść na tą stronę szkolenie-machine-learning.pl/jlabs, bo tam można pobrać tego PDF-a. I nie bój się, spokojnie, ja tam nie żebram o maile, nawet nie można zostawić tam żadnego maila. To jest po prostu tam dostępne, każdy sobie może ściągnąć. Dodatkowo, już wiecie, że zajmuję się szkoleniami i doradztwem machine learning, nie ukrywałem tego przed wami, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to na tej właśnie stronie szkolenie-machine-learning.pl jest dokładnie opisane, jakie robię szkolenia, jak one wyglądają, jakie są z tego korzyści i tak dalej, czy na czym polega dokładnie doradztwo, jak wygląda ta współpraca i tak dalej. Tam wszystko to jest opisane. Słuchajcie, ja się nagadałem, aż mi zaschło w gardle, to mamy w takim razie porę na krótkie Q&A, czyli na pytania z waszej strony. Kto chce zadać pytanie? Ręka do góry. Jest pierwszy ochotnik. Dziękuję. Po pierwsze, dziękuję bardzo za prezentację, bardzo fajna, ciekawa. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, zastanawiam się, skąd czerpiesz informacje na temat tego, że machine learning tak naprawdę jest rzadko wykorzystywany w firmach. Może To to jest jakby całe pierwsze pytanie. tak? To jest pierwsze, A, okej. jakbyś odpowiedział i później jeszcze drugie. Okej, skąd czerpię takie informacje? Bo po prostu widzę często jak szkole, że chcą zastosować, ale później w praktyce okazuje się, że ciężko jest tak naprawdę zastosować, bo nie ma konkretnego problemu, który rzeczywiście dałoby się rozwiązać u nich z użyciem machine learningu. Czyli często mam po prostu taką sytuację, że ktoś prosi o szkolenie, bo myślą, że można zastosować machine learning i podczas tego szkolenia właśnie omawiamy, gdzie konkretnie można by zastosować. No i właśnie tak jak mówię, często jest jednak tak, że no po prostu mają dosyć prosty biznes i problemy są gdzie indziej. To nie są problemy często techniczne, tylko właśnie jakieś inne. Okay? Czyli nie znają zasad Google'a odnośnie machine learningu. Konkretnie pierwszej zasady. Że nie zawsze jest potrzebny machine learning i jeżeli go nie potrzebujesz, to użyj heurystycznej metody. To był pierwszy, to tylko taki komentarz, natomiast drugie pytanie. Twoim zdaniem ilu dniowe takie szkolenie powinno być i ilu specjalistów IT powinno się znaleźć na takim szkoleniu, żeby to miało jakieś realne szanse powodzenia? To znaczy co konkretnie? W sensie szkolenie i dzięki temu szkoleniu rozwiązanie problem maszyn. Okej. Ja zazwyczaj rekomenduję, żeby szkolenie trwało mniej więcej 5 dni, no bo umówmy się, w ciągu 3 dni, czy w ogóle kilku dni, nie da się nabyć zbyt dużo umiejętności. Natomiast, więc to, co rekomenduję, to jest, żeby to było mniej więcej 5 dni. Natomiast to, co jest też istotne, to jest to, żeby po szkoleniu być dostępnym dla tych uczestników, bo oni będą mieć jakieś pytania, jak będą rozwiązywać samodzielnie ten problem. I no na pewno nasuną się jakieś pytania. Ja właśnie coś takiego robię, że po szkoleniach jestem dostępny dla uczestników, żeby po prostu mogli do mnie zadzwonić, napisać, bo no po prostu często gdzieś ugrzęzną. I ja myślę, że to da się zrobić nawet przy takim krótkim szkoleniu właśnie 5-dniowym, żeby oni potrafili rozwiązać ten problem u siebie, w sensie sami stworzyli to rozwiązanie, jeśli tylko będzie właśnie ten element właśnie konsultacji po szkoleniu. A rozumiem. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, może mniej standardowe. Czy z twojego doświadczenia nie widzisz takiej sytuacji, że narzędzia machine learning staną się takim Excelem, że zamiast do działu w pewnym momencie IT będzie można szkolić dział biznesowy, że nie będzie wymagana żadna znajomość programowania, tylko wszystko będzie na przykład można wyklikać? Wiesz co, ja wiem, że to jest bardzo obiecująca wizja, że na przykład biznes będzie mógł programować i tak dalej, natomiast było już dużo takich pomysłów, nie tylko w machine learningu, żeby był taki język programowania graficzny, coś można wyklikać i co biznes może sobie sam wyklikać. Tylko na ogół te pomysły nie działają, dlatego że
trzeba mieć pewne umiejętności analityczne, których, no właśnie, i to są te umiejętności analityczne, za które płaci się programistom. Nie sama znajomość narzędzia. I dlatego nie wierzę w to, że powstaną takie narzędzia, żeby biznes mógł sobie sam wyklikać. Ja wiem, że nawet teraz są takie rozwiązania jak AutoML i tak dalej, które mają za zadanie całkowicie zautomatyzować machine learning, ale też widzę, że to jest tak, że ludzie wrzucają tam dane i potem okazuje się, że mają właśnie niskie wyniki, że mają dużo tych false pozytywów, dużo false negatywów i nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. Bo jednak zazwyczaj trzeba trochę inaczej sformułować problem, trzeba właśnie coś z tym zrobić. I niestety, no póki co tego się nie da zautomatyzować. Czy jeszcze jakieś pytania? A co z innymi problemami niż problem klasyfikacji? Bo to się wydaje do takich prostszych właśnie zastosowań. U mnie na przykład machine learning służy do wyceny zgłoszeń, na przykład obsługuje się wcześniej te, które przynoszą więcej korzyści firmie. Okej. Ja rzeczywiście tutaj wybrałem tylko problem klasyfikacji i tak jak mówiłem podczas tego slajdu właśnie z klasyfikacją, ograniczyłem się tylko do klasyfikacji, pomijając inne rzeczywiście zastosowania praktyczne, czyli zwłaszcza systemy rekomendacji. Natomiast zrobiłem to celowo, bo tutaj jest tak naprawdę najprościej zacząć i tu jest najwięcej takich nisko wiszących owoców. Więc dlatego podjąłem taką decyzję. Wiem, to było pewne uproszczenie, w sensie, no po prostu nie zaadresowałem pewnego obszaru, jakimi są właśnie te inne problemy klasyfikacji, ale to było celowe. Czy to już wszyscy, czy jeszcze jest jakieś pytanie? Sam powiedziałeś, że czasami biznes ma zbyt prosty problem, który nie jest do rozwiązania. Jakby machine learning jest za dużą metodą na to, nie wiem jak to nazwać. Jak ze strony biznesowej, jak my możemy określić, czy my w ogóle potrzebujemy takiego szkolenia, czy to się będzie nam opłacało i czy jeśli to szkolenie nawet, jakby nasz problem jest za mały, czy to szkolenie przyda się w przyszłości? Czy nasza firma nie jest zbyt mała w ogóle, żeby kiedykolwiek używać machine learning? Okej, rozumiem. Generalnie jest tak, że jednym właśnie z celów takiego szkolenia z machine learningu, bo tak jak mówię, często jest właśnie taka sytuacja, że klient się zgłasza, bo myślał, że może da się zastosować machine learning. No i znowu na to pytanie nie da się odpowiedzieć w ciągu na przykład godzinnej rozmowy. I właśnie szkolenie, jednym z celów takich szkoleń w przypadku tych klientów jest właśnie to, żeby ustalić, w których konkretnie obszarach da się zastosować machine learning. Więc w praktyce to jest dużo takiego szkolenia połączonego z doradztwem. Czyli na bieżąco omawiamy, w których konkretnie obszarach możemy coś zastosować. Jeśli nie, no to raczej wtedy pomijamy te problemy, pomijamy te kategorie problemów. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, nie da się tego zrobić dosyć szybko, czyli w ciągu jednej rozmowy. Właśnie, tak jak mówię, często właśnie klienci zamawiają szkolenie po to, żeby szybko ustalić w ciągu tych 3 dni, czy rzeczywiście u nich można zastosować machine learning i można na tym, krótko mówiąc, zarobić, czy nie. I wtedy, jeżeli okazuje się, że nie, to przynajmniej koszty są ograniczone przez właśnie koszt szkolenia i przez koszt wyjęcia ludzi z projektu na czas szkolenia. Czyli jakby przed szkoleniem, zanim szkolenie w ogóle zaczniemy, można się na przykład z Tobą umówić, że Ty zobaczysz, jaki jest problem, przeanalizujesz to na przykład w ciągu 2 dni, 3 dni, bez szkolenia, czyli płacimy tylko za to jakby doradztwo. I wtedy jeśli trzeba szkolenie, mówisz, trzeba szkolenie i szkolenie i rozwiązujemy z ekipą, a jak nie trzeba, no to już wiem, że nie da rady. Wiesz co, tak też można zrobić, tylko trzeba pamiętać o tym, że bo powiedziałaś, że najpierw się umówimy na krótką rozmowę i że ja potem będę myśleć przez 2 czy 3 dni, czy to się da rozwiązać. To nie do końca tak wygląda, bo to jest tak, że wszystko zależy od tego, co siedzi w danych. Więc ja przez te 2 czy 3 dni tak naprawdę muszę mieć te dane, czyli tak naprawdę muszę rozmawiać albo z kimś z działu BI, albo z analityki. Czyli tak naprawdę jest wciąż ten element po prostu konsultacji. Tak, taka opcja też jest. Taka opcja też jest. Ja mam jeszcze jedno Tak? pytanie, czy z Twojego doświadczenia,
czy widzisz może jakieś branże albo profil firmy, albo struktury, albo cechy osób, które rokują na największe sukcesy i jak na przykład wchodzisz do firmy i mówisz, okej, to co widzę, to mówi mi, że okej, wy macie szansę naprawdę osiągnąć sukces, albo na przykład powinniście inaczej zrobić strukturę, albo inne problemy najpierw rozwiązać zamiast szkolenia. Okej, a co rozumiesz przez sukces? Czyli dobrze sformułowany problem biznesowy i to, co biznes chce osiągnąć po szkoleniu, ten zespół rozwiązuje ten problem i biznes jest zadowolony. Zastanawiałem się, czy z twojego doświadczenia te firmy, które widziałeś, odniosły sukces, czy miały jakieś takie wspólne cechy? Jest na pewno jedna zależność, że generalnie no, tym większa firma, tym większe są korzyści skali. Tak, a w machine learningu no, po prostu jest tak, że zastępujemy coś, co jest kosztem zmiennym, czyli na przykład pracowników, koszt zatrudnienia pracowników, systemem, który jest w gruncie rzeczy kosztem stałym, bo to jest głównie skonstruowanie tego systemu i wdrożenie. Więc tym większe są korzyści, tym większa jest firma, tym lepiej. I na przykład wymieniłem tutaj branżę FMCG, dlatego że tam są właśnie bardzo duże przychody i pomimo tych niskich marż jest to właśnie jeden właśnie z tych kierunków. Czyli generalnie branża handlowa, wszędzie tam, gdzie są po prostu niskie marże i w związku z tym po prostu trzeba ciąć koszty. To jest taki profil tych firm, które mogą najwięcej zyskać na machine learningu. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem się w sumie dopytać o to, jak możemy przekonać firmy, które mają możliwości na wprowadzenie machine learningu, ale z kolei nie mają wystarczającej ilości danych. Najlepiej nie przekonywać. Najlepiej nie przekonywać. To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że tych danych jest po prostu za mało, to tutaj no, nie za bardzo da się zbyt wiele zrobić. To znaczy, najpierw trzeba było zacząć w ogóle zbierać te dane, żeby mieć ich wystarczająco dużo, bo no, w machine learningu po prostu musimy mieć tych danych dosyć dużo. Więc zacząłbym od tego, żeby w ogóle zacząć zbierać dane i zacząć w ogóle robić analitykę, patrzeć, co w tych danych jest, a dopiero potem ewentualnie wrzucić machine learning. Czy ktoś jeszcze? Na koniec? Jeszcze. Ja mam takie pytanie o to, czy wdrożenie takich rozwiązań, na przykład machine learningu, może się przyczynić do uzyskania jakichś dotacji lub ulg podatkowych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie zajmuję się tym obszarem, więc niestety nie odpowiem Ci na to pytanie. Okej. Myślę, że to mógł być dodatkowy taki argument przemawiający za. Z tego co wiem, są takie opcje, no ale też szczegółów nie znam. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego przykładu, odnośnie wyliczenia kosztów utraconego, jak to tam było? Ten drugi punkt. Utracony przychód, tak. Wynikający z wyjęcia ludzi z projektu, tak? Nie. Tam, gdzie były te false pozytywy i były oszacowane, że ich koszt to 0. Tak. Czyli rozumiem, że założenie jest takie, że bo ktoś teoretycznie mógłby się na przykład zniechęcić i w ogóle nie skorzystać z naszych usług, dlatego Zgadza że... się. No i pytanie, czy takie rozumowanie jest w ogóle prawidłowe, bo równie dobrze moglibyśmy od wszystkich wymusić przedpłatę, skoro i tak zakładamy, że się nikt nie zniechęci i wtedy z zerowym kosztem będziemy mieli pełną korzyść w postaci braku fraudów. Okej, zgadza się, że rzeczywiście tam było to uproszczenie polegające na tym, że ja przyjąłem, że to jest mniej więcej 0. W praktyce to, co bym zrobił, to wymusiłbym po prostu części klientów przedpłatę tylko po to, żeby zobaczyć, jaka część nie opłaci, w sensie zrezygnuje z zamówienia. Czyli żeby zweryfikować tą hipotezę, że rzeczywiście te koszty będą dosyć niewielkie. Koszty, w sensie tych klientów, których straciliśmy przez to, że wymusiliśmy im przedpłatę. Więc to jest
To było, owszem, uproszczenie na potrzeby tej prezentacji. Okej, to dziękuję. Wiem, że przyjechała już pizza, więc zapraszam Was do holu. Wiem, że Krzysiek jeszcze z nami chwilę zostaje, więc jeśli macie jakieś pytania, to możecie śmiało do niego podchodzić. Dziękuję Wam.